Cześć, dziś mam do pokazania kolejny wypasiony AI Box do auta. Jest to tym razem Linkifan GT7H3, bezprzewodowy adapter CarPlay Android Auto z wyjściem wideo HDMI i z możliwością włożenia własnej karty SIM. Czyli można się uniezależnić w ten sposób od udostępniania internetu z telefonu. Możemy również w ogóle nie parować go z telefonem w trybie CarPlay, ponieważ pracuje nie tylko w tym trybie, ale możemy go traktować jako taki tablet z Androidem 13, tyle tylko, że bez własnego ekranu, gdzie możemy jak w każdym tablecie instalować dowolne aplikacje. GT7H3 działa całkiem sprawnie, bo jest wyposażony w procesor 8-rdzeniowy, posiada 8 GB pamięci RAM i 128 GB ROM. Ma oczywiście również wbudowany własny GPS. Urządzenie wymaga obecności w samochodzie gniazda USB z obsługą Android Auto CarPlay, ale służy ono głównie do udostępniania wyświetlacza dotykowego samochodu, głośników i sterowania z kierownicy. Kilka miesięcy temu testowałem inny model GT6 Pro, który używam do dzisiejszego dnia. Jestem z niego bardzo zadowolony. U góry link do tamtego filmu. Ten nowy model GT7H3 jest minimalnie okrojony, to znaczy nie posiada wejścia HDMI, wejścia na pendrive typu USB-A, ale ma inną, nowszą budowę, no i ogólnie nowsze oprogramowanie. Również w tamtym poprzednim modelu nie doczekałem się interfejsu w języku polskim, a tutaj już jest. Przez to, że jest minimalnie okrojony, to też cena jego jest trochę niższa, a te różnice, o których wspomniałem wyżej, dla większości użytkowników nie mają znaczenia. Linkifan GT7H3 można kupić po obniżonej cenie z mojego linku, który jest w opisie pod filmem. Jest też do kupienia wersja GT7H w tej samej cenie, która posiada obudowę jak ten starszy model. Teraz zobaczymy, co znajduje się w pudełku, w komplecie. Aha, tutaj mamy informację, jaką pamięć posiadamy w tym urządzeniu, ponieważ są dwie wersje. Jedna posiada 4 GB RAM i 64 GB ROM, a ta moja wersja ma 8 GB RAM i 128 ROM. W pudełku mamy instrukcję obsługi w języku angielskim i chińskim. Samo urządzenie, bardzo ładna obudowa, podoba mi się. Też jest jakieś chłodzenie. Tu mamy wyjście USB-C do podłączenia tego urządzenia do samochodu, do gniazda USB, które obsługuje w samochodzie Android Auto i Apple CarPlay. I tutaj jest wejście na kartę SIM i wejście na kartę microSD, gdzie możemy sobie nagrać własną muzykę czy filmy i wtedy odtwarzać bezpośrednio z tego urządzenia, nie poprzez telefon. Do końca lipca gratis w komplecie dołączona jest karta microSD 64 GB i przejściówka na duże USB. I jeszcze tutaj mamy wyjście HDMI, na przykład jeżeli mamy jakieś monitory w zagłówkach w drugim rzędzie siedzeń, także możemy tutaj sobie to podłączyć i oglądać filmy również w tylnym rzędzie. Dalej mamy tutaj jeszcze właśnie kable do podłączenia, kable USB, w zależności od tego, jakie jest gniazdo w samochodzie. Tu jest USB-C na USB-C, tu jest USB-C na USB-A. I jeszcze mamy tutaj kabel, przejściówka właściwie taka na HDMI z małego na duże. I to tyle. I teraz idę do samochodu. Do urządzenia już włożyłem kartę SIM i kartę microSD. Teraz podpinam kabel USB do gniazda USB, które obsługuje Android Auto lub Apple CarPlay. A z drugiej strony podpinam urządzenie. I wszystko już się ładnie włącza i nie musimy wcale nic instalować, nic parować, to po prostu od razu działa. No chyba, że chcemy używać ten tradycyjny Android Auto Apple CarPlay, no to wtedy trzeba sparować Bluetooth, no ale tego już nie będę pokazywał, bo to już chyba każdy wie, jak się paruje na telefonie. No i tak wygląda główny ekran tego urządzenia. I teraz od lewej, tutaj mamy informacje na temat, no godzina wiadomo. Tutaj jeżeli włożona jest karta SIM, to widać, że transmisja 4G działa. Jeżeli nie byłoby karty SIM i wtedy trzeba udostępnić hotspot z telefonu, no to wtedy byłaby tutaj informacja, że Wi-Fi działa. Lokalizacja włączona, Bluetooth włączony, włożona karta microSD. Tutaj są ostatnio używane aplikacje widoczne. Tutaj przełączamy na następne wszystkie aplikacje, to za chwilę.
Tu jak widać jest od razu nawigacja. Ja mam tutaj dane mapy Google. Tutaj mamy odtwarzacz muzyki lub wideo. Tutaj są najczęściej używane aplikacje, to można sobie predefiniować. Ja mam tutaj jak widać YouTube, Janosik, telefon to już był. Odtwarzacz muzyki, odtwarzacz wideo, tu jest jeszcze jedno wolne miejsce. Tu jest powrót do oryginalnego wyświetlacza samochodu. A tu możemy sobie dwie aplikacje jakby na ekranie pokazać i wtedy jest dzielenie na przykład pół na pół albo właśnie 3:7 i tak dalej. Jeżeli chcemy mieć nawigację na cały ekran, to trzeba tutaj wcisnąć nawigacja i wtedy jest na cały ekran. Tym kółeczkiem wraca się do początku albo do innych ustawień. I tutaj jest taka, nie wiem, wada, no chyba, że ja nie potrafię tego ustawić. W każdym razie, jeżeli ekran samochodu jest dłuższy, to wtedy tu jeszcze mamy przełącznik Android Auto i Apple CarPlay. Tutaj się on nie zmieścił. Przesunąć też jakoś nie można tego. Nie wiem, jak to uzyskać. W każdym razie widziałem na innych filmach, że tutaj jeszcze było właśnie widoczne przełączenie na Android Auto i Apple CarPlay. Ale tak naprawdę, szczerze mówiąc, to nam jest w ogóle niepotrzebne tutaj. Jeżeli w tej wersji jakby tabletu mamy wszystko, i nawigację, i odtwarzacze filmowe, właściwie można powiedzieć Smart TV, no wszystko, cały internet, to wszystko, co jest w normalnym tablecie, to już chyba przełączanie na Android Auto i Apple CarPlay z telefonu nie ma sensu. W ogóle konfigurowanie tego. Ale ten problem, czy tam błąd można obejść. Po prostu wystarczy, że sobie tutaj predefiniujemy Car Auto i w tym momencie możemy tutaj uruchamiać ewentualne Android Auto czy Apple CarPlay. Działa to jak zwykle w tym trybie mniej responsywnie niż w trybie tabletu. Bo w trybie tabletu to chodzi o jednak troszeczkę szybciej. Wejdziemy sobie w inne ikonki, w inne aplikacje. Tutaj widać wszystkie możliwe aplikacje, i te predefiniowane, i te, które się samemu wgrało. No jak widać, Bluetooth, telefon, mapy, wiadomości, tak, ustawienia, powrót do ekranu samochodu, wgrywanie aplikacji, Bluetooth Music, Chrome, sklep Play, YouTube Music, YouTube, Spotify. To wszystko było już wgrane. Tutaj możemy sobie zmieniać kolory na przykład tego urządzenia, jak one się w jaki sposób wyświetlają. Czy jest jeden kolor, czy się zmienia pulsująco. No po prostu można się tym pobawić, aczkolwiek nie wiem po co. Tutaj mamy GPS test, ponieważ urządzenie posiada własny GPS. Nie musimy korzystać z GPS samochodu, tylko z tego urządzenia. I tutaj jest właśnie test tych satelit wszystkich, tak? I wracamy. Disney Plus, Netflix, tu wideo, odtwarzacz jeden, drugi i Janosik, to jest wgrane przeze mnie. Teraz wejdę w ustawienia. W tej chwili jest wszystko po angielsku i może niech tak przez chwilę będzie, bo jak ktoś ogląda ten film z innego kraju, to może łatwiej mu będzie. Ale potem przełączę jeszcze na polski. Także to, co widać tutaj, ustawienia Wi-Fi, Bluetooth, języki, data, czas. Tutaj mamy też takie typowe ustawienia i informacje jak w każdym tablecie. Ustawienie ekranu. Tutaj możemy sobie włączyć kursor, to znaczy jeżeli na przykład w samochodzie jest jakaś gałka do obsługi ekranu, czy tam jakieś przyciski na kierownicy, czy coś, to tutaj to będzie działało, czyli wtedy nie musimy używać tego ekranu dotykowego, chyba że wręcz nie ma takiej możliwości w tamtym samochodzie, no to będzie działało. Oprócz tego jest jako akcesoria taka myszka Bluetooth, właściwie taki pilot do obsługi tego i też można w ten sposób obsługiwać to urządzenie. A dobra, już tu wrócę z tego. Ustawienia nawigacji, czyli tutaj wybieramy sobie, czy to będą mapy Google, czy coś innego, wyświetlały się od razu po włączeniu.
Tutaj mamy ustawienia różne dotyczące samochodu. Jeżeli jest słaba jakość ekranu, to tu można to zmienić. Jeżeli urządzenie powinno się uruchamiać z jakimś tam opóźnieniem, bo inaczej to nie działa, no to można sobie to opóźnienie tutaj zmieniać. Tu można przełączyć, jeżeli chcemy używać GPS samochodu albo urządzenia. Aha, tutaj jest to wyjście HDMI, które jest wbudowane. Można tutaj na przykład ustawić, żeby to było albo HD Ready, albo Full HD jakość obrazu. Ja sobie teraz zmienię ten język na polski. Normalnie nie ma w tych predefiniowanych językach polskiego, ale tutaj można sobie na dole dodać swój język i polski właśnie można dodać. I teraz jak ja go zmienię na pozycję pierwszą, to już wszystko będzie po polsku. I teraz wrócę do strony głównej. Aha, zmieniłem język, to chcę to zmienić. I teraz chciałbym pokazać, jak działają te aplikacje. No, YouTube, prawda, tu jest akurat mój film jakiś wgrany. Widać, że jest asynchron obrazu z dźwiękiem, ale to nie jest wada urządzenia. Ja już się przekonałem, że jakiekolwiek urządzenie podłączę do tego samochodu, to będzie opóźnienie mniej więcej 1/4 sekundy. Dźwięk jest później po prostu niż obraz. Także to nie jest wina urządzenia, ale tak jest. I teraz Janosik, no tutaj konto nie jest wczytane, no ale działa, tak? Telefon, muzyka ja tylko na chwilkę włączę, żeby się nikt nie przyczepił. Tak działa. I wideo, jakiś film z karty. To jest akurat moja muzyka, więc to mogę puścić bez problemu. Także w tej chwili leci to z karty microSD. Tutaj też widać ten asynchron dźwięku z obrazem. Ale generalnie da się oglądać filmy, nawet jeżeli się tak specjalnie nie przygląda. I cóż, i to mniej więcej tyle. Aha, no i oczywiście tutaj jeszcze te inne rzeczy jak YouTube Music, tak, Spotify, proszę bardzo, to wszystko działa. To co tu mamy dalej? Disney Plus, Netflix, proszę bardzo. Przyciski na kierownicy obsługujące media oczywiście działają, także tutaj głośność, proszę bardzo. Zmiana utworu na kolejny. No tu jest jeden, więc leci na nowo. I asystent głosowy też. Prowadź Oliwia Business Center Gdańsk. No i działa. A teraz podsumowanie. LinkyFan zrobiło kolejnego świetnego AI Boxa. Jeżeli mamy w aucie tablet z możliwością włożenia karty SIM, instalowania dowolnej aplikacji, możliwością oglądania filmów, odtwarzania muzyki, trybem CarPlay, wyjściem HDMI na ewentualny dodatkowy monitor, internetem i tak dalej, to właściwie już nic więcej nie można chcieć. Właściwie mogę powtórzyć jeszcze to, co mówiłem w tamtym poprzednim filmie, że jeżeli ktoś miał zamiar wymienić swój wyświetlacz w samochodzie na jakiś z Androidem, no ale mu szkoda tego oryginalnego i boi się komplikacji z podłączeniem obsługi na kierownicy, mam tutaj na myśli wiązki kabli i tak dalej, a samochód posiada łącze CarPlay, to w tym momencie zamiast robić taką rewolucję w aucie można kupić sobie właśnie taki adapter. Polecam LinkyFan GT7H3, link do zakupu ze zniżką w opisie pod filmem. Cena regularna $199, a przez mój link około minus $30, czyli finalnie mniej więcej $170. I to by było na tyle. Zapraszam do komentowania, łapka w górę i cześć.